Siemanko, witam serdecznie, moi drodzy widzowie. Na początku tego filmu chciałbym Wam powiedzieć o tym, że tutaj zobaczycie coś, co przygotowała dla nas specjalnie Korea Północna. Jak wiecie, podczas naszej wycieczki cały czas latały za nami panie z kamerami, z aparatami. Jedna pani to miała, wiecie, taka weselniaczka, typową kamerę. Inna miała mniejszy aparat, którym też nagrywała zdjęcia, robiła. Była jeszcze trzecia, ale w drugi dzień zachorowała. Dlatego rzekomo zamknęli Koreę Północną, później przez tą chorobę, która wróciła znowu po 5 latach, co oczywiście jest totalną ściemą, ponieważ Koreę zamknęli przez to, że przyjechali influencerzy, zaczęli pokazywać, jaka jest prawda, zaczęli udowadniać, że to, co dla nas przygotowali, to wszystko jest po prostu teatrzyk i jest szopka, w którą nikt nie uwierzył. No, dokładnie tak. Ale ze względu na to, że bardzo dużo zadawało wiele pytań na temat Korei, a teraz ktoś może powiedzieć, ale ty nie widziałeś Korei, widziałeś tylko strefę przygotowaną dla was, która była jedną wielką szopką i teatrzykiem, tak? I właśnie dlatego podpowiadam na takie pytania z tym związane, a dodatkowo zobaczycie ten film, który dla nas przygotowały te panie. Za film trzeba było zapłacić po 100 zł, dostawało się pendrive'a. Jakość filmu zaraz zobaczycie, chyba że Grzesiu ją trochę poprawił, ale nie wiem, czy się dało. I to... Wiecie, co jest dla mnie śmieszne? Bo oni nam to puszczali już w ostatni dzień przy śniadaniu, oni nam puszczali ten film, jak on wyszedł. Zresztą zaraz sami zobaczycie. Oczywiście w tle podstawię to, co mam Wam do powiedzenia. No i jeszcze oczywiście chciałem podziękować za tak wspaniały odbiór tej serii. I do osób niezadowolonych też chciałbym powiedzieć, że nie wiem, czego mogliście się spodziewać, że nie wiem, co tam będę robił, ale pokazałem wszystko to, co było możliwe do pokazania. Starałem się jakoś w miarę opowiadać tak, żeby nie przesadzić, żebym mógł normalnie stamtąd wyjechać z tymi materiałami, które mam. No i dlatego czasem było jak było. Ale i tak myślę, że na pewno materiał jest dobrze zrobiony i mogliście mniej więcej też zobaczyć, jak to wygląda, bo myślę, że przez kolejne parę lat już nie będzie takiej okazji. No i dobra, startujemy. Ci przewodnicy wychwalali Wam cały czas wodza, że jest wspaniały, czy raczej nie było tego tematu? Nie, no cały czas, no to po prostu oni wypowiadali się o nim jak, nie wiem, jakimś Bogu albo coś takiego. Tak samo oczywiście o jego ojcu, czyli wcześniejszym, i o dziadku. Tam nie można kompletnie nic złego powiedzieć, nawet nie można nic takiego średniego powiedzieć, tylko wszystko musi być opowiadane w samych superlatywach. No oni po prostu żyją w strachu. Oni baliby się nawet cokolwiek powiedzieć. To jest po prostu kraj, który jest... Ja powiem obiektywnie, co uważam, że jest po prostu jednym wielkim więzieniem tych ludzi. I tam ludzie wszystko robią to, co się im każe, albo co wiedzą, że muszą zrobić, bo jeśli zrobią coś źle, to będą mieli kłopoty. I tak to po prostu wygląda. Wiecie, dla mnie, jak wszyscy tam szli składać kwiaty pod tymi pomnikami właśnie ojca i dziadka, co uważałem za bardzo nieciekawe, w ogóle po co kupować kwiaty i składać im tam je, no jeszcze te sztuczne kwiaty, ale to już nawet nie, czy sztuczne, czy prawdziwe, to już nieważne, ale w ogóle jak można iść tam składać te kwiaty. No ale dla nich to wiadomo było coś, co trzeba zrobić, wiecie, bo to są ich, to jest głowa państwa, to jest... Czekajcie, jak oni mówili o nim? No wiecie, no to jest coś ponad wszystko, no tak to wyglądało. No ale dla mnie składać kwiaty tam, no to tak samo jakbym poszedł i skłożył jakiemuś, nie wiem, innemu dyktatorowi gdzieś, albo nie wiem. No nie ma nawet takiej opcji, no. Nie, uważam, że pewnych rzeczy nie powinno się robić, mimo tego, że pewnie gorzej się później już na nas patrzyli ci przewodnicy i agenci, ale pewnych rzeczy się nie powinno robić. Czy jest tam tak, jak przedstawiają media, czy normalny kraj? No nie, no w większości jest tak, jak przedstawiają media. Wiecie, my nie widzieliśmy tego wszystkiego złego, co oni tam pokazywali, tego, jak ludzie tam mają tak totalnie przerąbane i tyle, ale między tym, co mogliśmy zobaczyć, co oni nam chcieli pokazać, że tak nie jest, ale no, to nie ciężko było zauważyć, bo samo to, jeśli nawet idziecie, czy idziemy sobie i pracują gdzieś tam jacyś robotnicy, rozbijają na przykład lód albo coś od przewodnika, to tak, nie nagrywać, nie wolno. Albo z okna idę, patrz, i parę razy widziałem,
patrzę przez okno, a tam normalnie idą na przykład, nie wiem, 15, no nie, 14 albo coś, bo idą w dwójkach i maszerują do pracy. Jak wiecie, dzieci w przedszkolu za rękę idą, to tam maszerują tak. No naprawdę źle, no i wszystko to za tym ładnym, co oni nam pokazali, tak naprawdę można było zobaczyć to, co nie było ładne. I naprawdę współczuję tym ludziom. Bardzo współczuję, bo tak jak mówię, oni żyją w kraju, w którym póki rządzi ten człowiek, który rządzi, no to nie będzie lepiej, a po nim przyjdzie kolejny, który będzie robił to samo pewnie, no bo tak to tak wygląda. Oni sobie zrobili jedno wielkie takie więzienie, czy obóz pracy, czy cokolwiek, tak można powiedzieć, w tym kraju i oni będą sobie to trzymać wszystko. Mają totalną władzę. Ludzie żyją w strachu, inni z nimi współpracują, a nawet ci, którzy współpracują, to i tak żyją też w strachu, bo jeśli cokolwiek by się stało, no to oni też odpowiedzą za to. No, nie no, naprawdę bardzo, bardzo im współczuję. I do momentu jeszcze, do pierwszego, drugiego odcinka jeszcze stwierdziłem, dobra, będę tak nagrywał, żeby mi się udało tam wrócić jeszcze do Pjongjangu dokładnie. Ale później już stwierdziłem, że nie, ja już raczej nie chcę wracać do tego kraju, bo naprawdę aż się smutno na to patrzyło. Bardzo, bardzo współczuję tym ludziom i to było coś, że chyba nie chcę drugi raz tego widzieć. Co z ubezpieczeniem, jakie mieliśmy wykupione, żeby pojechać do Korei? No to ubezpieczenie mieliśmy specjalne wykupione typowo na Koreę, bo to, które mamy na cały świat na przykład wykupione swoje, to powiedzieli nam, żeby lepiej wykupić sobie jakieś jeszcze ekstra. Ale nie było drogie, bo zapłaciliśmy chyba po $30 za te 3 dni. Sam byłem zaskoczony, bo myślałem, że będzie trzeba zapłacić naprawdę dużo, dużo więcej. Jednak nie trzeba było. No i na szczęście się nie przydało i całe szczęście. Czy Koreańczycy, z którymi rozmawiałeś, byli jacyś przestraszeni albo coś takiego? Tam po pierwsze mało można było z kimkolwiek porozmawiać, bo ludzie, którzy nie byli przygotowani do pracy z turystami, po prostu nie znali angielskiego. Jak poszliśmy do szkoły, pytaliśmy o cokolwiek, to dzieci były nauczone tak naprawdę odpowiedzi na pamięć. One wiedziały, ludzie wiedzieli mniej więcej, o co będzie pytane tam i one były przygotowane na to. Także wiecie, no mi dziewczynka powiedziała, każdy nam opowiadał, że każdy był w Pjongjang, to oczywiście jest kłamstwem. Nam dziewczynka powiedziała, że w Pjongjang w ogóle mieszka 20 milionów ludzi, gdzie to wiadomo, że nie. No nie no. Kelnerki albo ktoś w restauracji oczywiście nikt nie rozmawiał. Przewodnik, to wiadomo, przewodnik był też szkolony do tego, żeby wiedzieć, co może powiedzieć, czego nie powiedzieć. Z agentem się nie gadało. No. Pani w sklepie też nie mówiła po angielsku, na przykład, albo tam w księgarni, jak poszliśmy, to nasz przewodnik z nią rozmawiał i tłumaczył nam. Porąbane. Czy spojrzałeś na mapę GPS, jak byłeś w środku? Tak, patrzyłem. Szczególnie jak byliśmy przy granicach, bo patrzyłem, gdzie te granice dokładnie się przecinają. To tak. No i czy na pewno byliśmy w środku? No jak mogliśmy nie wiedzieć, jak granicę przekraczaliśmy? No na pewno byliśmy. Także trochę dziwne pytanie. No ale pod tym względem, że tam zero internetu, zero jakiejkolwiek sieci i tak dalej, no to jest wiadomo. Ludzie na przykład mają telefony, tylko mają telefony, żeby sobie tylko dzwonić, nie mają w tych telefonach internetu. Też słyszałem, że mają jakiś komunikator między sobą, taki jakiś lokalny, ale właśnie nie wiem, jak to w ogóle mogło działać, skoro i tak nie mieli internetu. Czy może przez tą sieć. Wiem, że też na przykład Bluetooth w telefonach w ogóle podobno im nie działa, że jak chcieli sobie jakieś zdjęcia przekazywać albo coś, to musieli po prostu iść, robić zdjęcie swoim aparatem drugiej osobie, znaczy swoim telefonem drugiego telefonu. Jedynie, co mnie tak zastanowiło bardziej, to to, że w tej jednej prowincji, gdzie tam są normalnie plaże i tak dalej, że podobno ludzie w lato normalnie mogą tam sobie iść, zrobić jakiegoś grilla, plażować, że są jakieś kluby karaoke i tak dalej. W ogóle nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, jak to wygląda. Ja raczej ten kraj widzę w takich kolorach, jak widziałem, czyli w szarościach, w tym, że ludzie mają tam naprawdę przerąbane, a nie w tym, że ktoś sobie idzie z rodziną, robi sobie grilla, a później idzie na piwko i karaoke śpiewa. Jakoś
Ciężko mi to zrozumieć i ciężko mi to sobie w ogóle wyobrazić. I nie wiem, czy to była prawda. Czy udało Wam się tam zobaczyć prawdziwy obraz biedy i nędzy w tym kraju? Tak, udało nam się. Może nie całkiem prawdziwy, ale poza tymi blokami ładnymi, które były wybudowane, poza tymi halami sportowymi, tymi, wiecie, tam do przedstawień i tymi ładnymi sklepami, które powstały tylko pewnie po to, żebyśmy tam przyjechali, bo nawet nigdzie tam nie było żadnego ogrzewania i hotele jakieś wystawne, to też byliśmy w miejscach, gdzie były normalnie zbudowane takie jakby osiedla. Wszystkie domki wyglądały tak samo, 1 do 1, w których podobno nie ma nawet kanalizacji. Ludzie, jak się chcą myć, to z wiaderek wodą muszą, tak wiecie, tak się sobie nabierać. Dodatkowo z ogrzewaniem, no to może tam mieli coś takiego, że mogli sobie palić tylko w piecu i to im ogrzewało, chociaż też nie wiem, skąd brali opał, bo pewnie to też jest kontrolowane przez władze, żeby przypadkiem ktoś za dużo nie miał. No i tam wyglądało jak na takich naprawdę wsiach na końcu świata, gdzie już nie ma totalnie nic, tylko ludzie są stworzeni do tego, że mają iść, pracować w polu, spać, na drugi dzień stać, znowu pracować w polu, znowu iść spać i tak w kółko. Bardzo niefajny widok. Jak wielu turystów jeździ do Korei Północnej? Nikt. Korea Północna od 2020 roku była zamknięta całkowicie. I Korea Północna podobno była zamknięta jako pierwszy kraj w ogóle na świecie. Że zanim jeszcze się zaczęło wszystko, znaczy to się zaczęło już, ale zanim jeszcze kraje ogłosiły zamknięcie swoich granic, to Korea Północna już podobno wtedy już była zamknięta. Że oni po prostu wyszli przed szereg. Teraz wiem, że przed nami była jakaś specjalna grupa, która nawet nie była turystami, tylko to była grupa, która była jakoś wybrane jakieś pojedyncze osoby do tego, żeby tam pojechać, żeby sprawdzić, jak to wygląda. To ich było chyba 10, czy nawet mniej niż 10. W naszej grupie były 24 osoby i u Wojtka było chyba 6, 7, czyli 30, około 40 osób po 5 latach zobaczyło Koreę i teraz przez kolejne lata nie zobaczy jej nikt. Także tyle to było. Nasza grupa była dlatego tak liczna, ze względu na to, że 2 tygodnie wcześniej grupa, która miała jechać, nie pojechała, został odwołany wyjazd i te osoby zostały przeniesione. Dlatego nasza grupa była pierwszą grupą turystyczną, która wjechała od 5 lat do Korei i ostatnio. Tak było. I wiem, że w komentarzach ludzie się kłócą, przecież byli przed Wami. Byli, ale to nie była grupa turystyczna, tylko grupa specjalnie wybranych ludzi, którzy tam pojechali. No. W ogóle ten pan, który tam był też, co na BBC filmiki pokazywał i tak dalej, no to jemu odcinek z Korei, ojeju, w milionach. Po jak widziałem po tygodniu, to on już miał chyba 4,5 miliona wyświetleń na YouTube. No ale nie ma się co dziwić, no. Każdy chciał zobaczyć, jak to wygląda. Kolejne pytanko. Czy miałem sprawdzane moje materiały wideo na granicy? Ja na szczęście nie miałem. Miałem dużo szczęścia, że mi nie sprawdzili. Wszystkie aparaty profesjonalne były sprawdzane. Wszystkie te małe kamerki takie mini, nie pamiętam jak one się nazywają, ale one też były sprawdzane. GoPro były sprawdzane. Jednemu koledze naszemu, Maxowi, sprawdzali właśnie telefon też. Kazali mu coś tam usuwać z niego. I powiem Wam, że naprawdę dzień wcześniej, jak dowiedziałem się, że zamykają znowu granice, jak zobaczyłem, jak nasi przewodnicy stali się smutni, w ogóle organizator, i my się go pytamy, czy w ogóle on wie, co będzie z nami, co my mamy zrobić. On mówi, że on nic nie wie. Ja mówię, dobra, a czy oni nam będą sprawdzać telefony, bo to wiadomo było, że oni nie zamknęli tych granic przez tą chorobę, która panowała, którą sobie wymyślili, że przez to zamykają granice, tylko przez to, że właśnie my przyjechaliśmy i nagrywamy wszystko. I on powiedział, że nie wie. Nigdy nie sprawdzali, ale teraz on nie wie, co się stanie, bo on nie miał jeszcze takiej sytuacji. I wtedy naprawdę w mojej głowie pojawiły się myśli, co się stanie z tym wszystkim, co nagrałem i co się stanie, jeśli oni mi to usuną. Bo to było, wiecie, mi się to nie zapisało w żadnym iCloudzie, nigdzie mi się to nie zapisało, bo tam nie było internetu w ogóle przez parę dni. Nie wiem, czy ktoś by potrafił to odzyskać, jakiś hacker. No jeśli tak, to by było świetnie, ale jeśli bym to wszystko stracił, co tam nagrałem, to załamka totalna.
No ale tak koniec końcem oddają ten sprzęt po kolei, oddają te telefony i ja czekałem aż do samego końca. Moje telefony mi dali dopiero w ostatniej takiej tej grupie, którą dawali. I jakże dostałem do ręki, to już było tak, mam to, wyjeżdżamy. Z jakim biurem jechałem do Korei? Jechałem z biurem podróży, które nazywa się Young Pioneers Tours. Oni organizują w ogóle wyjazdy do wielu takich miejsc, do których normalnie sobie nie pojedziecie na wakacje. Oni robią raczej takie bardziej szalone te kierunki, czyli na przykład gdzieś jakaś Syria, gdzieś, czekajcie, tam chyba Iran, no takie różne po prostu kraje, które nikt by sobie nie pomyślał, że pojechać na wakacje. No i na przykład po tym, jak oni usłyszeli, że zamykają granice, my się pytałem naszego organizatora, ja mówię, co będzie z twoimi grupami, które miałeś zapisane? Mówi, że ponad 80 osób już wpłaciło zaliczkę i było zapisanych i nagle wszystko przepada. 5 lat miał zamknięte ten kierunek i teraz znowu nie wiadomo ile będzie. Ale ogólnie z organizatora jestem bardzo zadowolony. Ja z nimi byłem w kontakcie już od ponad roku w ogóle. Powiedziałem mu, że czekajcie, mój telefon ucieka. Powiedziałem mu, że jeśli będą mieli jakiekolwiek informacje na temat Korei, żeby od razu mi wysyłali, żebym był zapisany na liście u nich i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że jeszcze jest jeden kierunek, na który jest ciężko pojechać i też myślę, że to z nimi zrobię, bo oni podobno też tam organizują wyjazdy. Także jeszcze się na pewno z nimi zobaczę. I w ogóle ten nasz przewodnik był świetny. Znaczy ten organizator, który z nami był jako przewodnik, był tak wyluzowany gościu, naprawdę co chwilę takie jakieś żarty puszczał i tak dalej. No naprawdę fajny gość. Także jeśli ktoś by pytał, czy mogę polecić ich tak czysto od siebie po prostu jako uczestnik, to myślę, że tak. Bo pamiętajcie, to nie jest ich wina na to, co oni nam pokazali na miejscu, na to, jaką szopkę przygotowali i tak dalej, bo oni po prostu też współpracują z kimś na miejscu i to ci na miejscu to wszystko przygotowali. Także żebyście wiedzieli, że jest jak jest. I w ogóle jak on mi opowiadał, że on ze 100 razy już był w Korei, to mówię, to wszystko wiadomo. Gościu naprawdę wie tutaj co i jak i niejedno widział. Czy to prawda, że Paweł zatruł się kimchi? Nie no, mi się wydaje, że to kimchi mu na pewno musiało zaszkodzić, bo Paweł nie jest taki, żeby po czymś innym tak zdychać. Nie no, śmieszne to było, wiecie. W pierwszy dzień, jak oni nam przynieśli, tak się napić o takiej szklance literatce tego, ale dobra, kto to będzie pił to w ogóle? No to w trzeci dzień, jak się wszyscy dowiedzieli, że zamykają znowu Koreę, no to jak wiecie, tamci zapijali smutki, my trochę świętowaliśmy, że jako jedyny nam się udało tu przyjechać, ale też mieliśmy takie humory pół na pół, no bo szkoda mi ich było jednak, a z drugiej strony się cieszyłem, że jednak mi się udało. No i wyszło jak wyszło, no. Coś tam się później wypiło z tego. Ja na drugi dzień nie zdychałem w ogóle. Czy ktoś zdychał, to nie wiem, no jedynie Paweł. Także na pewno się musiał czymś zatruć. Czy była obawa, że was zamkną po tym, jak ogłosili, że Korea Północna jest zamknięta? Szczerze, parę osób zaczęło się nad tym zastanawiać, bo wiedziałem to po tym, jak od razu poszli do przewodnika i pytali się, co z nami będzie, skoro Korea Północna znowu jest zamknięta, a my jednak jesteśmy dalej w środku. My dalej tam byliśmy. Wtedy jak się dowiedzieliśmy, i to mieliśmy takiego farta, że się w ogóle o tym dowiedzieliśmy, w Korei Północnej nie ma internetu. To żebyście wiedzieli, może jakieś tam elity gdzieś tam mają, ale normalni ludzie internetu nie mają. My tego neta też nie mieliśmy cały czas i było tak, że pojechaliśmy akurat pod granicę, czekajcie, bo mi zjeżdża trafa, Korea Północna, Chiny i Rosja. I ze względu na to, że parę osób miało wykupiony internet w Chinach, ponieważ tam byliśmy wcześniej, bo z Chin przekraczaliśmy granicę, to złapał nam zasięg i zobaczyliśmy, że na BBC zaczynają już publikować posty, że Korea Północna znowu zamknięta. Zaraz potwierdził to nasz przewodnik. No i uspokoił nas tym, że powiedział, że już raz miał podobną sytuację podczas tego, jak wybuchła właśnie pandemia. Że jego grupa była dalej w środku, ogłosili, że Korea Północna jest zamknięta, ale bez problemu na drugi dzień się tam wydostali. Ja tak szczerze mówiąc na spokojnie do tego podchodziłem, bo wiedziałem, że nas nie będą tam więzić. No, my jesteśmy turystami, jak oni w ogóle by sobie nie chcieli pozwolić na takie coś, że przyjechali jedni turyści, a nagle są uwięzieni tam. Zresztą my byliśmy problemem tam.
Także ich trzymanie nas tam by było kolejnym dużym problemem dla nich, a nie czymś, wiecie, że o, mamy turystów. Jeszcze z 17 różnych krajów. Także było spokojnie, bardziej był strach od materiału. Czy nam się uda go wywieźć całego. Bo skoro go zamknęli, to wiedzieliśmy, że to wszystko o to chodzi. Czy czuliśmy taką presję ze strony tego agenta, który był z nami, kamer, które nas cały czas nagrywały i czy byliśmy podsłuchiwani w pokoju? Czy byliśmy podsłuchiwani w pokoju, to ja nie wiem. Z jednej strony, no po co podsłuchiwać kogoś, kto mówi po polsku, ale z drugiej strony już jest taki sprzęt na świecie, że to, że my gadaliśmy po polsku, im się od razu dźwięk od razu mogli słyszeć w swoim języku. Czy gadaliśmy jakieś głupoty w pokoju? Raczej chyba nie. Chociaż nie wiadomo. Nie wiem. No ale wiecie, no nawet jak nas podsłuchiwali, no to my nie jesteśmy żadnymi jakimiś agentami albo coś, że oni się mieli czego obawiać. My byliśmy po prostu zwykłymi chłopakami, którzy do internetu wrzucają materiały. No chociaż może dla nich to i tak nie było fajne. Ze strony agenta było czuć cały czas presję. Cały czas. On po prostu wsiadał i patrzył na was takim wzrokiem, że wy wiedzieliście, że on tylko cały czas szpieguje. Naprawdę. Jeśli ktoś mi powie, że to nie był agent, tylko to był... to było najlepsze. Nasz przewodnik nam powiedział, że to nie jest agent. Bo my zapytaliśmy, czy to jest agent. On powiedział, nie, to nie jest agent. To jest też przewodnik. Tylko angielskiego nie zna. Na pewno. Niezły mi przewodnik. On tak wszystko obczajał, nawet w miejscu, gdzie nagle wskoczył nam internet. Oni mówią, nie używajcie internetu, nie używajcie internetu. Jak każdy używał. To wiecie, byliśmy w tym domu zgody między Rosją domu przyjaźni między Rosją a Koreą Północną. I Paweł gdzieś tam stał i sobie pisze wiadomość na WhatsAppie. To ten stanął koło niego i mu tak w telefon. Ja mówię, Paweł, podgląda. I Paweł szybko wyłączył. Ale było cały czas czuć presję z jego strony. Naprawdę to był gościu, który był na pewno do tego stworzony. Ostatni dzień, jak się już trochę napił, trochę wyluzował. Taka jest prawda. Znaczy w dzień, w którym się dowiedzieli, że tracą roboty wszyscy. Trochę wyluzował, a może trochę się nawet załamał. Po tym jak ten facet, który wszystkim miał 195 krajów, to zaczął opowiadać, że najważniejsza jest rodzina, że to. No to nawet było widać, że mu się oczy zaszkliły, nawet tak wzruszył się ten agent. No ale dalej to nie zmienia faktu, że był agent. Weszliśmy tylko na granicę, a pierwsze co, to do niego podeszli celnicy, przywitali się z nim i rozmawiali z nim, co jest grane. I tak to wyglądało. I było czuć presję z jego strony. Naprawdę. I otworzyłem konto w banku. No jasne, że nie. Tam nikt nie otwierał konto w banku. To kid, ja nie wiem, kto to mówił, że konto w banku. Po prostu można było za $30, czy za 20 sobie kupić kartę, na której nawet nie było waszego imienia i nazwiska, nic tam nie było. Ten bank też był zbudowany tylko dla turystów, to był kit taki, że szok. No i można było sobie taką kartę kupić. Nie wiem po co, no ale ludzie kupowali. Ja poszedłem sobie tylko zamienić pieniądze, żeby mieć jakieś pieniążki z tej Korei. I to też nam dawali wszystkie takie nowiutkie, ja nie wiem, czy w ogóle to są prawdziwe pieniądze z tej Korei, czy tylko taki kit wydrukowany dla nas. I czy chcę zobaczyć Pjoniang? Myślałem wcześniej, że będę chciał, ale teraz już wiem, że nie zobaczę. Niestety go już nie zobaczę, no, ale jakoś nie zależy mi wcale. Powiem wam, że ostatnio tak trochę zacząłem do tego podchodzić, że są kraje naprawdę, w których nie warto wracać, bo ludzie naprawdę tam cierpią. Ludzie mają naprawdę przerąbane. Wiadomo, że raz trzeba zobaczyć, no ale raz i wystarczy. Tak myślę. No chyba, że się zmieni za 10, 20, 30 lat sytuacja. Czas pokaże. Ale póki się nie zmieni, myślę, że nie ma po co. Ile kosztował Cię wyjazd do Korei Północnej? Cały wyjazd. Ogólnie za wyjazd zapłaciliśmy 650 euro do osoby. No i w tym mieliśmy pierwszy nocleg w Chinach. Mieliśmy oczywiście wszystkie transporty tam do granicy, z granicy i tak dalej. No, w tym mieliśmy plus dodatkowo 3 hotele w Razon, 3 razy nocleg w Razon, plus jedzenie 3 razy dziennie, no i te wszystkie miejsca do zwiedzania, ci przewodnicy, agenci i tak dalej. To kosztowało 650, plus dodatkowo trzeba było dolecieć do Yanjin, czyli tak naprawdę leciało się do Pekinu i później do Yanjin, lub do Pekinu jechało pociągiem do Yanjin, lub leciało się do Szanghaju i leciało do Yanjin.
Za bilety to bez sensu, żebym mówił, no bo my leciliśmy z Tajlandii, a później stamtąd już w ogóle leciałem do Libii, także jest bez sensu, żebym podawał kwoty, jakie były. Ale myślę, że to się na pewno opłacało. Samo to, że wycieczka kosztowała tylko 650 euro, to myślę, że to się opłacało. Bo ja byłem przekonany, jak oni mi wysłali wiadomość, że ta wycieczka będzie kosztowała 1500 dolców. Jakoś tak, no bo Korea Północna, niedostępny kraj otworzony, to wiecie, ile by nie powiedzieli, ludzie i tak by zapłacili, żeby pojechać. No a jednak było inaczej. Czy uważasz, że ci ludzie mogą być szczęśliwi, żyjąc tam? No myślę, że nie. Ale z drugiej strony też myślę, że nie znają innego życia. Oni nie wiedzą, jak jest gdzie indziej po prostu. Oni nawet nie wiedzą, jak jest w Korei Południowej. Bo jak kolega zapytał jednej przewodniczki, czy oni wiedzą w ogóle, jak wygląda Korea Południowa, jak tam się żyje, to ona powiedziała, że ona by nigdy tam nie chciała mieszkać. Że tam ludzie od rana do wieczora tylko pracują i nic nie mają. Ciągły pośpiech. A oni tutaj idą do pracy, wracają do domu i spokój. Masakra po prostu. Jak sobie porównam Koreę Północno-Południową, to jest przepaść jakieś 100 lat po prostu w rozwoju. A oni mają i tak cały czas do głowy tłuczone, że tam jest normalnie. No i nie może ktoś powiedzieć, czy żyłoby mu się lepiej gdzie indziej i czy jest szczęśliwy. No bo on powie, że jest szczęśliwy, bo ma rodzinę, ma pracę, ma co jeść. No często tam nie mają, ale jeśli ma, no to jest szczęśliwy. No bo innego życia nie zna. Czy jak złamalibyśmy jakieś zasady, czy przewodnik by miał kłopoty? No na pewno tak. Przewodnik i przede wszystkim my. Raz miałem sytuację, że wyszedłem na zewnątrz po śniadaniu, bo tam ktoś tam stał i wyszedłem, bo spalił papierosa, to mówię, dobra, idę się przewietrzyć. No i wyszedłem tam, oni widzieli, że ja wychodzę. Oczywiście tam przed drzwiami mogłem stać, ale nigdzie dalej już nie mogłem iść. No ale zobaczyli, że wyszli, coś tam się zagadali, ja wróciłem do pokoju, oni nawet nie zauważyli, że ja wróciłem. I nagle popłoch, wiecie, szukają mnie wszystko, gdzie ja jestem, że uciekłem chyba do mojego brata, gdzie jest twój brat, bo wychodził na zewnątrz, nie ma go teraz. Tak słucha, co nie gadają? W pokoju przecież jest. Oni tak, całe szczęście. Wiecie, oni już sami zaczęli panikować. Jeśli ktokolwiek z nas by uciekł, ktokolwiek coś by zrobił, oni na pewno by za to odpowiedzieli. I na pewno też odpowiedziałby organizator wycieczki. Ale z drugiej strony, kto by chciał uciekać? Kto by chciał narażać się na to, żeby ponieść tam jakiekolwiek konsekwencje i narażać innych na to? To by trzeba było być na maksa szalonym po prostu, nieodpowiedzialnym albo głupim. No chyba głupim najbardziej by pasowało do tego. No bo nie wyobrażam sobie tego w ogóle. Ja pierwszy, jak można w takiej Korei w ogóle chcieć uciec? Albo, nie wiem, zrobić coś. Tak ten Amerykanie zerwał sobie plakat propagandowy. No ale to są ich plakaty, to jest ich propaganda. Co go to obchodzi? Tylko, że właśnie, ja wiem, dlaczego pewnie on to zrobił. Bo tam na przykład na pocztówkach albo na plakatach było, jak oni celują albo deptają Stany Zjednoczone, albo żołnierza ze Stanów zabijają, albo coś. To pewnie dlatego, pewnie to mu nie spasowało. Może wiecie, jakiś patriota albo coś. No ale to po co on tam w ogóle pojechał? Skoro wiedział, że takie są kontakty między nimi. Nie wiem, dziwne. Ale ja myślę, że sam z siebie nigdy nic głupiego tam nie próbował nawet zrobić. Jak uważasz, ile z tego, co zobaczyliście, było prawdą? Nic. Nic z tego nie było prawdą. To wszystko było wyreżyserowane typowo pod turystów, żeby zobaczyli, jak wygląda idealna Korea Północna. Ludzi w fabrykach, znaczy na przykład w fabryce alkoholu, tej wódki pracował jeden gościu. Wszyscy pochowani gdzieś na polach, bo my widzieliśmy ich na polach. W fabryce piwa ustawiona data na miesiąc wcześniej, nawet chyba 6 tygodni wcześniej. Czyli w ogóle ściema totalna. W fabryce, gdzie szyli uniformy, przyjechaliśmy trochę wcześniej, to nawet dziewczyny nie miały nic przygotowane na stole, tylko siedziały i niby słuchały tam. I czyściutko, wszystko elegancko. Do apteki nam zabrali, żeby nam pokazać, że pełne półki są w aptekach, że ludzie mają leczenie i tak dalej. Tam pokazywali, tam jacyś lekarze byli. Też wszystko totalnie ściema. W sklepie, jak raz poszliśmy do sklepu przez przypadek, koło restauracji, był taki sklep, my poszliśmy sobie kupić wodę, to nas później przewodnik normalnie zrąbał, że my nie mamy prawa iść do innego sklepu, niż oni nam powiedzą.
bo nie możemy. Także wszystko, co było pokazane, to była wielka jedna szopka. W szkołach przyjechaliśmy, tam w wcześniejszej szkole nam mówili, że przeważnie się uczą do 16. My przyjechaliśmy do jednej szkoły o 17. A tam wiesz, dzieciaki grają w koszykówkę, tu w piłkę, tu w siatkówkę sobie grają. Jakie to nie są szczęśliwe, na tablicy napisane we are happy, przedstawienia robią. No jak ja sobie o tym teraz przypominam, to aż normalnie mam ciarki. To nie było fajne. Naprawdę to nie było fajne, bo ci ludzie zostali wszyscy tylko zmuszeni, żeby udawać, że tam jest fajnie, a później jak my wyjechaliśmy, oni wrócili do swojej szarej rzeczywistości i było jak było. Jaką mają wiedzę o wojnie na Ukrainie i o tym, że jest tam ich armia? Żadną. Totalnie żadną. W trzeci dzień, jak się upiliśmy tam, jeden chłopak zaczął rozmawiać z jednym przewodnikiem i mu mówi o tym. Czy wiecie, że wasza armia walczy na Ukrainie z Rosją przeciwko Ukrainie właśnie? On mówi, jak to? On mówi, z Korei Północnej wysyłana jest armia na wojnę na Ukrainę. On mówi, jak to oni nie walczą z Koreą Północną? Z Południową? Z Koreą Południową? On mówi, nie, na Ukrainie. I już wtedy się lampka zapaliła. Wiecie, tam każdy idzie do armii. Każdy po prostu. Każdy musi odbyć szkolenie w wojsku. I pewnie jacyś ludzie po prostu z jego rodziny, jacyś nie wiadomo kto, pewnie też na tą wojnę pojechali lub jacyś znajomi. I on zaczął już tam zadawać coraz więcej pytań i tak dalej, i tak dalej. I to też pewnie jest taki powód, jeden z powodów, dlaczego ta Korea się znowu zamknęła, ponieważ my przywozimy za dużo informacji, których oni nie mają. A to na pewno komuś nie pasuje. Oni nie mogą wiedzieć za dużo. Oni mają wiedzieć to, co oni usłyszą w telewizji, to, co usłyszą w radiu i to, co im powiedzą. I oni w to mają wierzyć. A jak przyjeżdżają ludzie, wiecie, z innych krajów i zaczynają im mówić, jaka jest naprawdę rzeczywistość i jaka jest prawda, no to wtedy się cały system załamuje. No i dlatego uważam, że przez kolejne parę lat znowu Korea się nie otworzy. Czy jestem zadowolony z tej wyprawy, czy czuję niedosyt? Ja dostałem doskonale wszystko to, na co liczyłem. Ja nie liczyłem na nic więcej. Ja wiedziałem, że to wszystko będzie na pokaz, że to wszystko będzie jedna wielka szopka. No, czekajcie, bo zaraz mi spadnie kamera. Także nie mam jakiegoś niedosytu, jakiegoś czegoś, że nie było czego się spodziewałem, bo wszystko to było. Dokładnie. Także wiadomo, dużo bardziej wolałbym zobaczyć Pjongjang. Ja widziałem zdjęcia, jak wygląda Pjongjang i jest na pewno dużo, dużo lepszy, no bo to jest jednak największe miasto w całej Korei, w którym żyje parę milionów ludzi, ale no już nie będzie mi to dane, niestety, ale trudno. No cóż poradzić. Ja po prostu nie potrafiłem zrobić materiału zakłamanego, w którym nie powiem, jak jest. Bo to było coś przeciwko mnie, coś, z czym ja sam bym się nie godził i nie chciałbym pokazywać widzom, którzy mnie oglądają, czegoś, co by było przeciwko temu, co ja sam uważam, że jest złe. No bo to jest złe po prostu. Także wszystko jest jak jest. Zobaczyłem to, co miałem zobaczyć, to, czego się spodziewałem i na nic więcej nie liczyłem. Czy po wyjeździe masz nałożoną na siebie jakąś cenzurę i nie możesz mówić prawdy? Nie. Jaką cenzurę? Dlaczego niby? Ja nie pracuję dla nikogo. To jaka ma być cenzura? Ja mówię to, co ja uważam i to, co jest po prostu. Także żadnej cenzury nie ma nałożonej. O jedynej akcji nie mogę powiedzieć, która się tam wydarzyła, ale to ze względu na czyjeś bezpieczeństwo, a tak to nie, to wszystko po prostu mogliście usłyszeć w materiałach, które dla Was opublikowałem w ostatnich 5 odcinkach, w tych, które mówię teraz. Także nic jakiegoś ekstra albo nic takiego, że ktoś mi zabronił czegoś powiedzieć, to nie ma takiego czegoś. Może ktoś chciałby mi zabronić czegoś powiedzieć, no ale no nie no. Z tamtą sprawę to też nie jest tak, że zadzwonili do nas i nam zabronili tego mówić. Oni nam po prostu powiedzieli, żeby nie mówić, bo wiecie, no, ktoś za to odpowie. Także to jest po prostu z czystego, dobrego serca. I tylko tyle. Czemu zostałeś deportowany? To nie zostałem deportowany z Korei Północnej, tylko zostałem deportowany z Libii.
A dlaczego zostałem deportowany, dlaczego wszystkie media o tym piszą w internecie, no to nie wiem, dlaczego o tym piszą. Sobie niech piszą, no co mnie to tam. Tylko to o tym usłyszycie w kolejnym odcinku lub za 2 odcinki. Zobaczymy, jak uda mi się wysłać materiał, bo w kolejnym odcinku powinien być Szanghaj, ale mam bardzo ciężko z wysyłką tego materiału i dopiero chyba wyślę go po powrocie do Tajlandii. Także będę musiał zmienić kolejność, wstawić Libię, żeby był odcinek na niedzielę, o ile się to uda, i później dopiero wstawić Szanghaj. No bo niestety inaczej nie dam rady chyba tego zrobić. No i w tym odcinku dokładnie usłyszycie, o co tam chodziło. No. Będziecie zaskoczeni, szczerze. Ja też byłem. Czy były większe kłopoty na granicy ze względu na to, że byłeś z bratem bliźniakiem? Wiecie co? Były. I zaczęły się tak w Chinach, później w Korei, znowu na wyjeździe z Korei i znowu w Chinach. A dlaczego? Ponieważ komputer przeczytał naszą twarz jako tą samą. Ale najśmieszniejsze jest to, że mi się wydaje, że my teraz nie jesteśmy wcale aż tak podobni, a ja na przykład moją twarzą odblokowuję Pawła telefon. Bez problemu. Czyli w systemie, jak oni wbili po prostu nasze 2 paszporty, twarze się zgadzały, a nie zgadzała się dane w paszporcie. I oni powiedzieli, dwie osoby przejeżdżają na tej samej twarzy, na tym samym zdjęciu. Co jest grane. W pierwszą stronę w Chinach trzymali nas 2 godziny. I to tylko na checkpoincie. Później na granicy znowu. Ja musiałem wołać Pawła, Paweł, przyjdź tu, pokaż się, że ty jesteś ty. Później w Korei znowu. Awantura. Ja się przestraszyłem, że wyszły dziś moje filmy, które na strefie zdemilitaryzowanej nagrywałem. Mówię, kurde, wyszło chyba coś. I trochę się przestraszyłem. Ale się okazało, że to też o tą twarz naszą, że mamy wspólną, podobną. No to była dziwna sytuacja, no bo przecież wiecie, wszystkie dane w paszporcie inne, tylko to samo nazwisko. No twarz czytała jako tą samą, no, ale bez sensu trochę, no. No i wyszło jak wyszło. No, to było trochę zabawne, ale koniec końcem przez chwilę miałem stresa. Co przypadło Ci do gustu, jeśli chodzi o lokalne potrawy? To szczerze mówiąc, no jedzenie nie było jakieś smaczne. No tak szczerze powiem. Oni próbowali zrobić tak, żeby nasze posiłki były po prostu najlepsze ze wszystkich, wiecie, wystawne, krewetki, owoce morza, jakieś muszle i tak dalej. Ale jedzenie nie było dobre. Większość rzeczy po prostu trzeba było zjeść na siłę, żeby cokolwiek zjeść, bo nie chcieliśmy po prostu głodni chodzić. A nie było tam możliwości, że sobie idziecie do sklepu, kupicie jakieś jedzenie, zamówicie coś z restauracji albo coś, bo ludzie tam nie chodzą do restauracji. Tam, gdzie oni nas brali, to było wszystko sale jakieś takie weselne, chyba też przygotowane typowo pod turystów, bo były takie wystawne i tak dalej, ale no nie, jedzenie w skali do 10 to bym tak na 3 ocenił. Że było do zjedzenia, ale nie było to smaczne jakieś. Rzadko co jadłem z przyjemnością. Zdarzały się jakieś rzeczy takie, ale bardzo małych było. Także jeśli ktoś by pytał, co mi najbardziej smakowało, to nie mam odpowiedzi na to pytanie, bo prawie nic. Dopiero jak wróciliśmy do Yanjin, czyli do tej miejscowości przy granicy, tu już po stronie chińskiej, to poszliśmy na jakąś zupę, tam jakieś nudle, to było spoko. Pierożki oczywiście z kimchi to też były spoko. No ale na miejscu to nie. Dlaczego tam nie było w ogóle samochodów na drogach? Pojedyncze jakieś były, ale bardzo mało. Jak się już widziało jakiś samochód, to raczej to była taksówka. I w ogóle nam powiedzieli tak, że tam posiadanie samochodu to jest droga rzecz, a wiadomo, ludzie nie mają pieniędzy. Paliwo jest drogie, ponieważ muszą przywozić tam paliwo. No i dodatkowo walczą ze spalinami, ze smogiem. Także nie chcą, żeby było za dużo samochodów jeździło. No moim zdaniem nie mogą po prostu mieć większości samochodów, a nie, że z tym walczą. Taka jest prawda. Po drugie, nie stać ich na paliwo, a nie, że jest jakoś nie wiadomo drogie, bo w niektórych krajach też jest droga, a ludzie jednak mają samochody. No taksówki są, no bo jednak raz na czas taksówką gdzieś podjechać, ktoś pewnie musi. Ale było bardzo mało tych samochodów. Tak w pierwszy dzień w ogóle mi się wydawało, że jak jechaliśmy, to w ogóle nikt nie widziałem, a nagle jak przyjechaliśmy pod ten bank, to nie dość, że z każdej strony ludzie zaczęli chodzić, gdzie ich wcześniej nie było. Jakieś samochody zaczęły jeździć, wiecie, ten policjant na środku zaczął kierować ruchem, że takie wszystko po prostu taka szopka. Tam wszystko było jedną wielką szopką. Serio. No. Koniec końcem,
Cieszę się, że mogłem to zobaczyć. Cieszę się, że tak fajnie te odcinki się oglądają, że chcecie oglądać tą Koreę Północną. I od razu Was zapraszam na odcinek z Chin, ponieważ będzie o targu żon. Ja nie wiedziałem, że w Chinach w ogóle są targi takie małżeńskie, gdzie można sobie iść i znaleźć żonę, albo też znaleźć męża, ale głównie żony, o to chodzi. Ale to fajnie, to w odcinku sobie usłyszycie. Dowiecie się, dlaczego zostałem aresztowany i deportowany z Libii, a później zapraszam Was na wyprawę na pustynię do Algierii, gdzie jest podobno tak niesamowicie. Będziemy podróżować jeepem, spać w namiocie, będzie taki naprawdę fajny, będzie taka fajna przygoda. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. To jest 6. i ostatni odcinek z Korei Północnej. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje kanału, polecam to zrobić. Naprawdę myślę, że robię spoko robotę, że może się to podobać. Także zostawcie tego suba, pomóżcie mi dobić w tym roku do 1 miliona, żebym odebrał swój złoty znaczek. Będę bardzo zadowolony. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki.